Na tym filmie chciałem pokazać Wam płytkę, którą zbudowałem. Płytka ta pozwala w prosty sposób rozszerzyć ilość cyfrowych wejść i wyjść do komputerka Raspberry Pi. Co znajduje się na tej płytce? Na płytce mamy, może zbliżę, żeby było dobrze widać. Na płytce mamy pełnowymiarowe złącze GPIO, za pośrednictwem którego łączymy płytkę z Raspberry Pi. Ja akurat w tym przypadku łączę płytkę z Raspberry Pi model B, które ma krótsze złącze GPIO, jak widać, ale płytka przeznaczona jest również dla Raspberry Pi w wersji drugiej i trzeciej, gdzie złącze GPIO jest 40-pinowe. Wtedy w bardzo prosty sposób za pomocą 40-pinowej taśmy można idealnie podłączyć sobie płytkę do Raspberry Pi i mamy pewność takiego stabilnego połączenia. Dodatkowo mamy wyprowadzenia GPIO, czyli jeśli połączymy płytkę z Raspberry Pi i tym samym zajmiemy całe złącze GPIO, tutaj mamy wyprowadzone wszystkie pozostałe piny, z których nadal możemy korzystać, czyli płytka nie blokuje nam złącza GPIO komputerka Raspberry Pi. Teraz co ta płytka potrafi? Na płytce znajdują się dwa układy MCP23017, które są takimi modułami rozszerzającymi liczbę cyfrowych wejść i wyjść. Każdy z nich ma 16 pinów, które możemy wykorzystać jako wejście lub jako wyjście. Ja na tej płytce zamontowałem dwa takie układy i płytkę skonstruowałem w ten sposób, że łącznie z dwóch układów mamy 32 piny. Ja założyłem, że 16 pinów z obydwu tych układów przeznaczamy na cyfrowe wejście i 16 pinów przeznaczamy na cyfrowe wyjście. Tutaj mamy te układy. Na środku płytki mamy złącza, do których możemy podłączyć standardowe przełączniki, na przykład przełącznik dzwonkowy. Zwarcie tych pinów, na przykład przełącznikiem czy czymkolwiek, jakąś zworką, powoduje podanie stanu wysokiego na układ MCP i tym samym te piny działają jako wejście. Możemy je wykorzystać do sterowania i wykrywania stanów przełączników, takich zero-jedynkowych. Dodatkowo chciałem, aby płytka działała na praktycznie dowolnym napięciu zmiennym. No oczywiście ta dowolność jest tutaj umowna. Ja osobiście testowałem układy sterowane za pośrednictwem 5V i 12V, ale myślę, że spokojnie płytka dałaby radę również na 24V. Do płytki załączyłem klucze tranzystorowe. Jak widać, mamy tutaj z jednej strony 8 tranzystorów i z drugiej strony 8 tranzystorów. Dzięki temu możemy płytką wysterować urządzenia, które mają dużo większe zapotrzebowanie na prąd niż Raspberry Pi jest w stanie nam dostarczyć. Tutaj na płytce mamy złącze, do którego podpinamy zewnętrzne źródło zasilania. Ja akurat w tej chwili podpiąłem sobie tutaj zasilanie z płytki takiej stykowej. To jest zasilanie 5V, bo jak widać do testów płytki do każdego z wyjść podłączyłem sobie diodę LED z rezystorem. Dzięki temu w prosty sposób mogę sobie sprawdzać poprawność tej płytki. Czyli tak, reasumując, tu mamy wejścia, tutaj mamy wyjścia. 8 wyjść z jednej strony, 8 wyjść z drugiej strony. To są wyjścia, które działają na zasadzie takiej, na zasadzie klucza tranzystorowego, czyli wysterowanie w jakiś sposób, o którym będę mówił później, tego wyjścia powoduje nam pojawienie się stanu wysokiego na
wybranym z tych wyjść. Co oznacza stan wysoki? Stan wysoki oznacza pojawienie się takiego napięcia, jakie podłączymy tutaj na zewnętrzne źródło zasilania. Czyli jeśli ja podłączyłem tutaj plus 5 V, wtedy po wysterowaniu danego wyjścia układu tutaj będziemy mieli plus 5 V. Jeśli do tego źródła zewnętrznego podepniemy załóżmy 12 V, wtedy wysterowanie takiego wyjścia spowoduje, że na tym wyjściu będziemy mieli 12 V. Daje nam to dosyć dużą elastyczność, ponieważ dzięki tej płytce możemy w bardzo prosty sposób sterować urządzeniami, które wymagają dużo wyższego napięcia niż nam zapewnia Raspberry Pi. I oczywiście mamy tutaj większą wydajność prądową. Ja osobiście testowałem wydajność prądową tej płytki do 1,5 A i wszystko działało bez problemu. Myślę, że jeszcze troszeczkę rezerwy było, aczkolwiek nie miałem akurat urządzeń, które byłyby mi w stanie więcej tego prądu pobrać, żeby tą płytkę przetestować. Co jeszcze tu mamy ciekawego? Czyli mamy dwa układy, które zapewniają nam 16 cyfrowych wejść i 16 cyfrowych wyjść. Ta strona płytki, mamy tu 10 wejść do magistrali OneWire. Dzięki temu w prosty sposób do Raspberry Pi możemy podłączyć sobie 10 niezależnych urządzeń działających na magistrali OneWire. Ja akurat wykorzystuję to w swoim projekcie do podłączania czujników temperatury. Czyli nie musimy sobie budować jakiegoś pajączka na Raspberry Pi. Wystarczy, że czujnik temperatury, który ma 3 piny, załóżmy czujnik Dallas, który jest chyba najbardziej popularny, możemy sobie bezpośrednio podłączyć do tego złącza. Nie musimy już dodawać do magistrali OneWire dodatkowego rezystora, który w takim przypadku jest wymagany, ponieważ ten rezystor znalazł się już na tej płytce. Więc bezpośrednio urządzenia z magistrali OneWire możemy sobie to wpinać, co jest bardzo wygodne, bo zwykle kupujemy takie urządzenie, jakieś tam czujniki, które mają 3 wyprowadzenia. Te 3 wyprowadzenia wpinamy tutaj. Tutaj mamy na płytce oznaczenie minus, plus i sygnał, więc w prosty sposób wiemy, w jaki sposób sobie te urządzenia tutaj podłączyć. Kolejna ciekawa rzecz, tutaj mamy wyprowadzone takie 3 piny. Na płytce mamy tu oznaczenie LIRC. Ja założyłem, że w takiej płytce będę potrzebował sterowania moimi wyjściami za pośrednictwem pilota na podczerwień. W związku z tym możemy sobie tutaj bezpośrednio podpiąć układ typu TSOP ileś tam, bo tych układów jest wiele i odpowiednio programując Raspberry Pi, instalując moduły LIRC i tak dalej, no konfiguracja to już jest sprawa na inny film i inny opis. Dzięki temu za pośrednictwem pilota na podczerwień, praktycznie każdego pilota na podczerwień, możemy sterować sobie wyjściami tej płytki. Co jeszcze? Czasami nie chcemy mieć takiego wyjścia cyfrowego, który jest po prostu wyjściem z klucza tranzystorowego. Po prostu chcemy otrzymać stan wysoki lub niski o takim napięciu, jakie daje nam Raspberry Pi, czyli stan wysoki to jest 5 V, stan niski to oczywiście masa. Na te potrzeby ja z każdego tego układu przed tranzystorami wyprowadziłem 8 gold pinów, na których jeśli nie chcemy korzystać z tych wyjść, możemy wpiąć się tutaj w te gold piny. Dzięki temu mamy bezpośrednio stan wysoki lub niski, który otrzymujemy bezpośrednio z układu MCP. Do czego to jest nam potrzebne? Przykładowo dosyć popularne są takie płytki przekaźnikowe, które są zasilane w ten sposób, że mamy osobno plus, minus i oprócz tego sterujemy je stanem, załóżmy, niskim. Wtedy nie jesteśmy w stanie obsłużyć takich modułów przekaźnikowych tymi wyjściami, bo tutaj dostajemy bezpośrednio stan wysoki lub niski. Potrzebujemy
potrzebujemy bezpośrednio wyjścia z tego układu MCP. W związku z tym wtedy piny sterujące taką płytką przekaźnikową podpinamy do tych gold pinów i wtedy wszystko pięknie nam zadziała. Oprócz tego tu jeszcze wyprowadziłem napięcie to dodatkowe, czyli jeśli tu podepniemy 12 V, to na tych pinach będziemy mieli 12 V. Tutaj 8 pinów wyprowadziłem z napięciem 5 V i 8 pinów do podłączenia masy. Dzięki temu płytka jest dosyć elastyczna i możemy sobie z niej korzystać w naprawdę różnorodny sposób. I teraz, żeby pokazać, jak to działa, ja tam napisałem sobie dosyć prosty programik w Javie, korzystając z biblioteki Py4j do obsługi układów MCP. Oczywiście, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to ja taki program testowy mogę udostępnić. I program ten po załączeniu jednego z tych przełączników zapala poszczególne diody na wyjściach. Mam nadzieję, że tu będzie to dobrze widać, bo światło dzienne i te diody mogą nie być widoczne, ale przykładowo, jeśli zewrę sobie ten przełącznik, widać, że zapala nam się dioda. Jeśli puszczę, to gaśnie. O, proszę. I po kolei możemy sobie testować. O. Oczywiście tutaj nie ma bezpośredniej korelacji, że załóżmy, jeśli wciśniemy ten przełącznik, to musi nam to działać na tym wyjściu. To jest dowolnie programowalne i to zależy tylko i wyłącznie od użytkownika, w jaki sposób oprogramuje sobie Raspberry Pi i w jaki sposób będzie chciał tą płytkę wykorzystać. Do czego ja ją wykorzystuję? Ja osobiście korzystam z tej płytki do automatyki domowej. Mam wpiętą ją w skrzynce rozdzielczej w garażu i wykorzystuję ją do zdalnego załączania oświetlenia i sterowania różnymi urządzeniami, takimi jak na przykład bramą wjazdową. Do tych przełączników mam popodpinane przełączniki dzwonkowe i wtedy zwarcie każdego z nich po podaniu stanu wysokiego na jedno z tych wyjść załącza mi przekaźnik, który wtedy załącza odpowiednie urządzenie działające na 220 V. Całe rozwiązanie działa naprawdę stabilnie i zachęcam do wypróbowania takiego podejścia. Jeśli chodzi o wyjścia OneWire, ja osobiście u siebie w domu mam podłączonych bodajże 8 czujników Dallas i wszystko działa bezproblemowo, pięknie odczytują temperaturę. Możemy potem skorzystać z jakiegoś dodatkowego oprogramowania typu załóżmy OpenHub, które pięknie nam automatyką domową steruje. Ja zresztą napisałem moduły do OpenHuba, które pozwalają nam z tej płytki korzystać. Napisałem dodatkowe rozszerzenia, dzięki którym możemy z wyjść OneWire pięknie odczytywać sobie temperaturę i następnie, korzystając już z funkcjonalności OpenHuba, odkładać wartości sczytane i na przykład rysować sobie z tego wykresy, analizować i tak dalej. Dodatkowo jeszcze napisałem moduły do obsługi układów MCP. Znaczy ja pisałem moduły do OpenHuba 2. Te moduły do OpenHuba w wersji pierwszej już istniały, natomiast nie były kompatybilne z wersją drugą, dlatego musiałem napisać swoją wersję. Te moduły są ogólnie dostępne. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, oczywiście mogę podać namiary na te moduły. Oczywiście tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapalać wiele układów naraz. Coś mi nie łączy ten... O, proszę, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. I mamy dowolne układy, możemy zapalać. To jednak nie wszystko, co możemy zrobić za pośrednictwem tych płytek. Jako że układy MCP są obsługiwane za pomocą magistrali I2C,
i każdy z nich ma swój osobny adres. Adresy te ustawia się za pośrednictwem zworek, które tutaj są obecne. Mamy 3 bity do ustawiania adresu. Dzięki temu możemy otrzymać 8 różnych niezależnych adresów, czyli w prosty sposób Raspberry Pi pozwala nam na obsłużenie 8 takich układów. Dzięki temu, że oprócz standardowego złącza GPIO zamieściłem tutaj dodatkowe wyjście GPIO, możemy w prosty sposób dołączyć kolejną taką płytkę. Tutaj na tym przykładzie mamy uruchomione 2 takie płytki. Inaczej przeadresować te układy i możemy korzystać już wtedy z tutaj na jednej płytce 16 wejść, 16 wyjść i na tej płytce z dodatkowych 16 wejść i 16 wyjść. Dzięki tym 2 płytkom mamy zatem 32 cyfrowe wejścia i 32 cyfrowe wyjścia. Jako że możemy w prosty sposób zaadresować 8 takich układów, możemy podłączyć tak samo 4 takie płytki, no i łatwo policzyć, ile wyjść i wejść dzięki temu uzyskamy. Co ciekawe, każda z tych płytek może wtedy pracować na innym zewnętrznym zasilaniu. Ja w tym przykładzie mam tą płytkę podłączoną do napięcia plus 5V, więc wtedy te wyjścia będą obsługiwały napięcie 5V, ale tą płytkę podłączyłem już do napięcia 12V, ponieważ chciałem wysterować taką kartę przekaźnikową. Podłączyłem tutaj akurat 4 przekaźniki z tych 16 bodajże, które na tej płytce się znajdują. Akurat miałem tyle kabli, znaczy przewodów żeńskich, więc podłączyłem tylko 4. Natomiast możemy za pośrednictwem jednej takiej płytki obsłużyć pełną taką kartę i 16 urządzeń działających na napięciu 220V w prosty sposób sobie tutaj obsłużyć. Akurat ta karta przekaźnikowa obsługuje przekaźniki za pośrednictwem stanu niskiego, to jest tak zwany low level input, więc jeśli przełączniki nie są zwarte, te przekaźniki są załączone. Oczywiście to w prosty sposób można sobie oprogramować w ten sposób, że po załączeniu takiej płytki tu od razu dostaniemy stany wysokie, co spowoduje, że domyślnie te przekaźniki będą wyłączone. To już jest w pełni programowalne i zależne tylko i wyłącznie od użytkownika. Ja akurat na potrzeby tego filmu takiego programu nie napisałem, więc domyślnie przy rozwartych przełącznikach te przekaźniki są załączone. I jak widać, gdy zewrę sobie tutaj jeden z tych przełączników, to przekaźniki nam się pięknie odłączają. Czyli mamy 4 przekaźniki w prosty sposób obsłużone. Oczywiście tutaj mamy 10 wyjść one wire, tu mamy dodatkowych 10 wyjść one wire, czyli w prosty sposób podłączamy sobie do Raspberry Pi 20 czujników czy jakichkolwiek urządzeń działających na magistrali one wire. Mamy tutaj, o właśnie jak widać, te przekaźniki sterowane są bezpośrednio stanem niskim, czyli to jest to, o czym mówiłem w poprzedniej części filmu, czyli nie podpinałem ich tutaj, ponieważ załączenie przełącznika daje nam tutaj 12V, ponieważ jako napięcie wyjściowe ustawiłem 12V. Nie chciałem korzystać w tym przypadku z kluczy tranzystorowych, chciałem korzystać z niskich stanów, które otrzymuję bezpośrednio na wyjściu układów MCP, dlatego wpiąłem się bezpośrednio w gold piny, o których mówiłem wcześniej. I dzięki temu w prosty sposób mogę za pośrednictwem takiej płytki wysterować sobie taką kartę przekaźnikową. Nieważne, czy to jest karta z jednym przekaźnikiem, 2, 4 i tak dalej. Mogę ją tutaj sobie w prosty sposób podłączyć i tymi przekaźnikami sterować. Myślę, że to już chyba cała funkcjonalność tej płytki
O całej funkcjonalności tej płytki opowiedziałem. Zachęcam do komentowania. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiej płytki, ja te płytki lutuję ręcznie, mogę taką płytkę dla kogoś przygotować i wystawić na serwisie aukcyjnym i komuś taką płytkę sprzedać. Bardzo dziękuję za uwagę i poproszę o komentarze i uwagi.